Cześć widzowie, witam was w przedostatnim materiale dotyczącym poradników z World of Tanks do trybu stalowego łowcy. Tym razem poradnik będzie dotyczył pojazdu Warek. Warek jest to pojazd ciężki. Jeżeli chodzi o umiejętności, mamy tutaj następujące. Regeneracja, która stopniowo przywraca 25% pojazdu na przestrzeni 7 sekund. Działanie może być przerwane przez odniesione uszkodzeń. Następna umiejętność to jest pole minowe. Na 15 sekund tworzy aktywne pole minowe w obranym obszarze. Pojazdy przeciwnika, które wjadą na minę, będą ogłuszone i otrzymają uszkodzenia dla wybuchu. Miny można zniszczyć strzelając do nich. Oraz ostatni to jest strefa regeneracji. Tworzy wokół pojazdu obszar, w którym przez 7 sekund pojazd gracza i pojazdy członków jego plutonu odzyskują co sekundę 5% punktów wytrzymałości. Niestety, ten poradnik będzie inny niż pozostałe. Nie będę miał przebitek z garażu, gdyż nie zdążyłem tego nagrać zanim padł mi zasilacz. Liczyłem, że w ostatnie 2 dni, czy tam 1,5 dnia jakoś to zmontuję. Niestety się nie udało. Jak widzicie, od początku starałem się trzymać swojej taktyki, polegającej m.in. na tym, że początkowo w pierwszych fazach bitwy zbieram ile się da materiałów eksploatacyjnych. Widziałem tam w oddali przeciwnika, jednego bocika już na początku zniszczyłem. Bardzo fajnie mi go tutaj polosowało w okolicy. Lecę do kolejnych materiałów eksploatacyjnych. Dostaję spota. Na to lekceważę. Wybieram sobie tutaj ogólnie umiejętność na pojeździe. Niestety ta bitewka, tak samo jak na Arlekinie czy na Huraganie, one nie będą top 1 ze względu na to, że nie są to jakoś moje ulubione totalnie pojazdy, aczkolwiek tutaj postaram się wam zaprezentować też ogólnie styl rozgrywki i modyfikacje, które uważam, że są w miarę ok. Akurat tutaj na Waregu niewiele brakowało, żeby tą bitewkę wygrać. Tutaj pojawił mi się bocik, wilk, najbardziej upierdliwy z nich wszystkich, bardzo szybko strzelający, trafiający do celu i dość mobilny, więc on potrafi bardzo, a to bardzo naprzykrzać się graczom. Jak tutaj widzicie, wybieram sobie umiejętności. Na początku tutaj wybrałem sobie dynamikę, standardowa na czołgu lekkim, potem przygotowanie detekcji radarowej, obecnie uszkodzenia od strzału. Tutaj uznałem, że pójdę tak pół na pół, nie będę wybierał od razu magazynka, ale wybiorę sobie tutaj jednak na tym pojeździe bardziej uszkodzenia od strzału. Zbieram tutaj materiały eksploatacyjne, widzę, że tam gdzieś w oddali pojawia się przeciwnik. Przejeżdżam żółtą strefę, do tej dopiero się co zapaliła, więc mam tutaj sporo czasu jeszcze, żeby zebrać sobie jakieś te materiały. Zostaje 13 graczy w bitewce. Ja mam cały czas jedno odrodzenie dostępne. Waregiem gram troszeczkę inaczej niż Valkyrią. Pojazd ten bardziej można określić jako taki do otrzymania danej miejscówki. Valkyria jest taka, że możecie im kogoś dogonić, staranować. Ma dużo lepsze możliwości moim zdaniem. Jest o wiele bardziej przyjemna niż Warek. Tak ja osobiście Valkyrię oceniam. I też tak nawet w poprzednich trybach o wiele bardziej mi się grało przyjemnie Valkyrią niż Waregiem. Nadal to niestety ma miejsce. Uciekam z żółtej strefy. Używam detekcji, tutaj szukam ogólnie jakichś tych materiałów. Widzę, że pojawia mi się tam przeciwnik w postaci Arlekina. Bierze on na momencik na czerwoną strefę, tak chciałem go trafić. Niestety pudłuje. Myślę, że tutaj nie użyć tych min, ale jednak widzę, że po prostu przeciwnik sobie ucieka, więc olałem go. Niestety tej strefa mnie troszeczkę pokarała minimalnie zabraniem HP. Widzę, że tam w oddali będzie się pokazywał zrzut zaopatrzenia, więc postanowiłem, że w tym kierunku też będę się udawał. Akurat ten pojazd nie ma jakiejś nie wiadomo jakiej mobilności, więc wolę jednak schować się gdzieś w okolicy zabudowań, żeby mieć gdzieś ewentualnie przykleić. Jak widzicie, w okolicy zrzutów wyświetlił mi się jakiś bocik i jest to zając. Celuję na niego, strzelam. Gracz na huraganie używa tarana. Ja zrzucam szybko miny. Przy okazji strzelam do huragana, taranuję go. On tutaj zrzuca na mnie błyskawice, aczkolwiek w miarę
Sprawnie uciekam od tego. Przy okazji był dach, który mnie też to ochronił. Taranuję huragana. Dzięki temu mam jednego fraga na swoim koncie. Wybieram tutaj ogólnie mobilność, gdyż ucząc się na błędach wiem, że nie warto robić typowego tanka, gdyż co 189 ogólnie super pancerz na przodzie, ewentualnie jakiś w miarę ok na boku, a z tyłu taki lipny, że na przykład przeciwnik będzie wokół was kręcił bączki, będzie wam uciekał, używał różnych funkcji w postaci jakiegoś właśnie kuli ognia, czy chociażby tej pojazdu autonomicznego, czy nalotu, a wy nie będziecie w stanie go w ogóle dogonić. A potem jeszcze was zostanie strefa, która was pożre praktycznie. Jestem w strefie, uciekam szybciutko. Zostaje 9 graczy razem ze mną w potyczce. Niestety tutaj nie wyrobiłem. Skręcam na szybciutko. Znowu jestem w żółtej strefie. Lecimy dalej. Tutaj strefa jest coraz mniejsza. Za chwilkę to będzie dostępny kolejny zrzut. Tutaj pojawia mi się przeciwnik w postaci Ravena. Tam również jest Bailang. No i te dwa pojazdy będą dość upierdliwe w tym starciu. Postanowiłem, że ok, pojadę po ten rzut. Tam na pewno ktoś się niego będzie chciał połasić, a ja będę go przy okazji klepał. I jest i Raven. Dostaje raz. O mnie przebija. Ale tej wali ze złotej amunicji, to też się nie dziwię, że mnie tak łatwo przebija. Czekam, aż sobie wjedzie w ten zrzut. Trafiam go od razu. Miałem też te kilka sekund, żeby przodować, no niestety nieprawidłowo użyłem tych min. Będzie to zmarnowane, co by nie mówić. Z tyłu goni mnie Harbinger. No i niestety to jest ta wada, gdy dwóch graczy połasi się na jakiegoś HTK. Ja mogę się z kimś gonić, ja mogę kombinować sojek, ale jeżeli na przykład złapię mnie złapią mnie dwa medy, to wtedy jest kompletna lipa. Tutaj podjeżdża Harbinger. Ja uznałem, że okej, jak ktoś się połasił, no to spoko. Poklepię sobie go. On wjeżdża w czerwoną strefę. Ja za nim nie jadę, bo nie jestem taki totalnie naiwny. Ale użyję też ogólnie tej żrącej mgły na mnie. Odpuszczam go na razie. Wybieram sobie już tutaj ostatnią umiejętność na pojeździe. Staram się uciec z tej żółtej strefy, mając tutaj zapas tych, no właśnie, 10 sekund, zanim tej czerwona się pojawi, zacznie mi za chwileczkę zdejmować moje punkty wytrzymałości. Niestety nie uda mi się uciec na styk, więc troszeczkę tych hapeków stracę. Już raz strefa bije po 220, więc to już tak nie jest wbrew pozorom mało. Bo jak dostaniecie raz, to spoko, ale jak już widzicie, tak ja kilka sekund w tej strefie siedzę, no to popatrzcie, praktycznie z fulla zostają mi same resztki i to i ogólnie cudem można by rzec. Ja tutaj używam na szybko, tak jak mogę, regeneracji i cudem dosłownie na styk wyjeżdżam, mając 79 punktów wytrzymałości. Pierwsze co, ryzykując bardzo, wjeżdżam na materiał eksploatacyjny, żeby się zregenerować, jakkolwiek tutaj podbudować swoje HP, używam umiejętności regeneracja, widzę, że to jest zrzut, wiem, że to jest dla mnie teraz istotne, aby z niego skorzystać. Cisnę w okolicy tego zrzutu, domyślam się, że za chwilkę się pojawią też ogólnie przeciwnicy. Jest wyświetlony Raven. Strzelam do niego, zdaję po 400 uszkodzeń. Nie jest to jakaś ogromna ilość, ale jednak zawsze jakoś to jest przeciwnik sklepany. Używam znowu regeneracji. Teraz niestety nie trafiłem. Już mam taki bezpieczny, powiedzmy, bezpieczny zapas tego HP zebrany. Zostaje razem ze mną 6 graczy. Tutaj pojawia się Arlekin. Te czołgi lekkie, te pojazdy są tak upierdliwe. Powiem wam, że gracie HTK-ami jakimi, że to jest masakra. Przeważnie, jeszcze mówiąc, na otwartym terenie to już jest w ogóle tragedia. Tutaj chciałem przycelować tego Arlekina, no niestety on się schował za górkę, a tej krąży wokół tego zrzutu. Widzę, że tam klepały się wrogie pojazdy w postaci Harbingerów oraz Ravena. Zostaje 4 graczy w potyczce. Arlekin tutaj krąży wokół, niestety ja go nie trafiam, strefa jest coraz mniejsza. Znowu jest to ogólnie jakiś obszar w miarę zamknięty akurat.
Zbieram ten zrzut, żeby mieć tu jakiś, powiedzmy, w miarę bezpieczny zapas. Niestety tutaj skutecznie zrzuca na mnie nalot Arlekin. Ja trafiam tutaj teraz Ravena. Gonię te dwa pojazdy. Kolejny raz trafiam Ravena. Kolejny zrzut to jest zaplanowany w naszej okolicy. Raven znowu obrywa. Niestety wyjechanie na ten teren otwarty to była teraz największa z moich pomyłek, największy z moich błędów. Ja używam tutaj pola minowego. No i niestety, no i właśnie, dwóch graczy obecnie mnie obija. Raven jest na dobicie. Arlekin tutaj się wychyla. Strzela do mnie, ale dość ogólnie kiepsko mu to wychodzi. Ja teraz gram na przetrwanie. Zostaje 3 graczy razem ze mną. Trafiam to Arlekina. Ale jakie były obecnie szanse, mając już resztkę HP? No niestety dość nikłe. Wyjeżdża tutaj na mnie Raven. Wrzucam pole minowe. Aczkolwiek dużo mi to nie da. On tutaj wjeżdża, niby teoretycznie traci tego HP-ka. No i popatrzcie, ja tego taranuję. Staram się go tutaj ogólnie klepać. No niestety Harbinger teraz używa umiejętności. Co z tego, że tutaj mógł zrobić sporo, skoro Arlekin klepie mnie od boku. Niestety, szybka końcówka praktycznie, można powiedzieć. Arlekin wygrywa te starcie. Była szansa to ugrać. Niestety kilka błędów popełniłem. Między innymi wyjechanie tak łapczywie na tamtego Ravena i przypłaciłem to porażką. Jeżeli chodzi o wyniki tej bitewki, nie były jakieś fenomenalne, aczkolwiek zebrałem tutaj przy okazji 190 koniczynek, 8 punktów przepustki bitewnej, 41 115 kredytów, 2099 punktów doświadczenia, zablokowałem 590 uszkodzeń i zrobiłem 9410 uszkodzeń. Jeżeli chodzi o zestawienie w stosunku do drużyny, niestety tylko i wyłącznie jeden frag, a jeżeli chodzi o wynik uszkodzeń, to był to drugi najlepszy, zaraz po Arlekinie. To jest taka krótka bitewka z Varega. Czy mogę go polecić? Na pewno jest ogólnie pojazd to, który ma swoje zalety. Czy jest dla mnie lepszy od Valkyrii? Nie powiedziałbym tego. Valkyrią bym tutaj, myślę, że dużo mógł to lepiej ugrać. Ma ciekawe umiejętności. Na pewno mógłby się dobrze sprawdzić w rozgrywkach plutonowych. A jak wy oceniacie ten pojazd, dajcie mi znać w komentarzach. To wszystko, co dla was posiadam dzisiaj, a ja zabieram się za montowanie ostatniego materiału z Huragana. Pozdrawiam was, trzymajcie się, do następnego.